Cześć, dobry wieczór. Godzina 20:48, 28 października, poniedziałek, 2024 rok. Dzisiaj kurier przywiózł mi regulatory, które zamówiłem. Na samym początku od razu mówię, że podlinkuję je Wam w opisie, jakby ktoś chciał zamówić, i chciałem razem z Wami zrobić taki unboxing tego regulatora. Zobaczymy, co tam jest w środku. Od razu też zachęcam Ci, co jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to poniżej wideo, przypominam, macie przycisk do subskrypcji. Mi bardzo to pomoże, a Ciebie nic to nie kosztuje. Oczywiście lajki również mile widziane. To tyle na wstępie, a przechodzimy teraz do rozpakowywania. Jak widzicie, przyszło to w takim pudełku. Mamy tutaj cały opis tego urządzenia, zakres pracy dla akumulatora od 12 do 96 V. Ja zamówiłem wersję 60 amperową, kompatybilne z litówkami. Nie wiem, co to jest Activation Function. No i dobrze, odpakujemy. Tu jest taśma. Może wystarczy, że ściągniemy ją w dół i otwieramy pudło. Na początku mamy instrukcję. To na razie odkładamy na bok. Nie będzie nam potrzebne. Ten regulator również kolega Marko miał u siebie na testach. Oczywiście serdecznie pozdrawiam, jak ogląda mnie czasami. No i mamy tu regulatorek. Całkiem ładnie wygląda. Ok, udało się wydostać. Tak to, szanowni Państwo, wygląda. Tutaj opis ten sam, który na pudełeczku. Tu mamy wentylator, czy też wentylator. O, tu mamy jakąś informację odnośnie modelu, odnośnie prądu i odnośnie napięcia paneli fotowoltaicznych. Tu, jak widzicie, wejście czujnika temperatury zapewne od baterii, wejście paneli, wyjście dla baterii i tu możemy dodatkowo jeszcze sterować jakimś obciążeniem i mamy port komunikacyjny. Muszę powiedzieć, że ładnie to wygląda. Blacha ładnie wyprofilowana promieniem. Tu część, tu im trochę coś nie wyszło. Korozja pod farbą zapewne. Tak mi się wydaje. Ale sprawia dobre wrażenie. I zobaczymy, co tam pod blaszką się znajduje. Na pewno będą śruby do przykręcenia terminali.
Może coś jeszcze fajnego tam jest. Ogólnie jeżeli chodzi o terminale do przykręcenia, to sprawiają wrażenie dosyć porządnych. Przewód można tu zmieścić i dosyć gruby, tak na oko to nawet 25 mm kwadrat. A, nic tu więcej nie mamy. Czyli mamy tylko taką osłonkę metalową po to, żeby można było poprzykręcać tu śruby od terminali i to wszystko. To co? Takie urządzenie, tak jak mówię, kolega Marko już to sprawdzał, rozkręcał w środku. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja to rozkręcał. Mogę ewentualnie zapalić światełko. Jest to dosyć ciężkie, także nie jest to jakieś badziewie. Więc teraz na początek co zrobię, to wezmę zasilacz regulowany i podłączę zasilanie, uruchomimy to. Jak widzisz, przygotowałem stanowisko do sprawdzenia regulatora, wejście PV regulatora, podpiąłem 2 przewodami przez wagozłączki do zasilacza regulowanego. Wejście bateryjne podłączę do takiego akumulatora AGM, który mam z mojego auta, i teraz razem dokonamy uruchomienia tego małego wariata. Delikatnie przestudiowałem instrukcję i muszę Ci pokazać fajne, ciekawe rzeczy znalazłem tu. Jak widzisz, ja mam wersję 60-amperową. Mamy tu dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych napięcie. Mamy taki typowy program do 96 V maksymalne. Żele do 96 V. Lify PO4 do 45 ogniw. Dowolnie ustawiane w zakresie od 2 do 45. Litowo-jonówki również przy napięciu 3,7. Ale co ciekawe, zobacz tutaj. Zakres dla DC od 8 do 170 V dla wyjścia bateryjnego. Ciekawe. Bardzo ciekawe to jest. Mały, ale wariat. Faktycznie. Co my tu jeszcze mamy? Wejście PV. Maksymalne napięcie otwarte do 230 V. Prądy ładowania, tak jak mówiłem wcześniej, ja mam wersję 60 A. I kolejny fajny temat. Ładowanko zaczyna się wtedy, kiedy napięcie na modułach fotowoltaicznych jest o 3 V wyższe od napięcia baterii. Fajnie, fajnie. Przy 60 mamy 60 A ciągłego ładowania. Jakaś kompensacja temperatury, jak podłączymy czujnik. No i właściwie z takich ciekawych rzeczy to tyle. Ok. Jak widziałeś, mam przygotowane już moje stanowisko do uruchomienia. Także zaczynamy uruchomienie. Zaczynamy od podłączenia. Ja jeszcze upewnię się, czy na pewno mam polaryzację dobrze zrobioną. Jak widzisz, ten przewód z czerwonym paskiem mam tu na tej żabce i podłączymy go do plusowej albo dodatniej klemy akumulatora. Minusowa już jest zapięta, a więc zaczynamy. Pewnie będzie delikatne up.
a jednak nie. Ok. Żeby nie było, jeszcze go nie uruchamiałem. Uruchamiamy go razem. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy on tak długo startuje? O, coś pykło. Swoją drogą ten akumulator jest akumulatorem od mojego auta spalinowego, który niestety ma już bardzo słaby prąd rozruchowy i służy mi do różnych takich testowych celów. Słaby po prostu nie chcę po dłuższym postoju zakręcić tamtym samochodem, natomiast prawie 600 A z niego wychodzi, także jeszcze taki słaby nie jest. Jak widzisz, napięcie na nim 12,3 V. Urządzenie jeszcze nie uruchomione. Ok. Uruchomimy teraz ten zasilacz. Ustawimy na nim napięcie. Skoro 3 V, no to ustawimy napięcie, powiedzmy, mamy 12,3, to ustawimy 15,3. ok, zmniejszymy prąd, podniesiemy go troszkę do góry i zobaczymy. Sprawdźmy jeszcze, czy polaryzacja się zgadza. Brązowy przewód to jest przewód dodatni i tu jest z czerwonym paskiem. Sprawdzamy. Jest z czerwonym paskiem. ok, no to robimy wejście PV. Zobacz, pojawiło się już jakieś obciążenie. I pokazuje nam 14,8 V, 14,5. ok. Ładowanie jeszcze się nie rozpoczęło. No to musimy troszkę zapodać napięcia więcej. A więc podkręcamy. A może trochę prądu? Zobaczymy, czy prąd nam pomoże. Nie. ok, dokręcamy śrubkę, dokładamy troszkę więcej napięcia. Zobaczymy, 15,6. Mamy 15,1 V. PV Low Voltage. Mamy taki status tu. Dobra. No to wkręcamy jeszcze troszeczkę. Zobaczymy teraz. Nic. No to dokładamy jeszcze troszkę. Zobaczymy. ok, mamy 16. Akumulator 12,5, 15,4 na panelach. No to jeszcze troszeczkę. Uwaga. 1/10. O! Zmieniliśmy status na standby. Float charge. Coś tu się zaczęło dziać. Regulator obciążył zasilacz. Zobaczymy. PV tracking. Zobacz, ładuje 1,7 ampera. Obciążył go odpowiednio i trzyma. Zaczął ładować. Coś się dzieje. Ja wezmę miernik cęgowy. Zobaczymy prąd, jaki przepływa do akumulatora aktualnie. Regulator pokazuje
1,6 ampera i już sprawdzamy. Zobacz, coś podobnego się tu wydarzyło. No dzieje się 1,6 ampera. Idzie. Wow. Dobrze, spróbujemy mu troszeczkę prądu dołożyć. Zobaczymy, jak go tam dociąży. Podbił mu prąd. Śledzi. Zobaczymy. Dwa i 1,1 ampera. Zobaczymy jeszcze tu. No tak jest. Nie da się ukryć. O, napięcie na akumulatorze szybko wyskoczyło. 30 W w akumulator idzie. No muszę Ci powiedzieć, że działa. Działa takie połączenie. Ok, spróbujemy dostać się do menu. Co to było? Wow, dotykowy. Myślałem, że to są przyciski. Nie wiem, jak tu wejść. My na razie weźmiemy ładowanie i zredukujemy. Ustawimy prąd ładowania 1 A. Zobaczymy, czy ograniczy. Ale długo. Ciekawe, czy w drugą stronę nie byłoby szybciej. Zejdę do 1 ampera? Mogę do 0 zejść? Nie żartuj. I ja mogę do 0 zejść. Super. Stawimy 1 amper. Nie wiem, jak to działa. Zaraz zobaczymy, czy zredukuje prąd. Jeszcze raz wejdziemy w ustawienia. Tak, jest taki prąd ustawiony. Cóż to za... Ale nie zredukował prądu. Dobra, to spróbujemy zrobić, a zobaczymy, co się kryje pod baterią. Aha, przełączył się teraz. Zobaczymy, co on tu teraz zrobi. Standby. Chyba dociąża.
pokazał Quick Charge. PV Tracking. Powolutku dociąża. No zobacz. Może nie obciążył równo tym 1 amperem, ale trzyma się na 0,3 ampera. OK. Wyłączymy DC output, nam jest ono niepotrzebne. Zobacz, obciążył równo 1 amperem. Nie wiem, jak to funkcjonuje. Wyłączyło? Load? Wyłączyło. Mamy praktycznie równo 1 amperkiem obciążone. No super. OK. Dobra, spróbujemy trochę podkręcić prąd. Na wyjściu tu damy mu więcej. I przejdźmy do ustawień. I podniesiemy mu na 2 ampery. Zmieniło na 2 ampery. Zobaczymy, czy za chwilę zacznie mocniej ładować. Wskoczył na 1,6, 1,4. Nie wiem, czy nie muszę przytrzymać na przykład tego przycisku. Musimy trzymać różnicę 3V, także podkręcimy mu delikatnie napięcie. OK. Zobaczymy, za chwilę powinien rozpoznać napięcie. Ale szybko na akumulatorze też napięcie narasta. Powinniśmy wykręcić mu tu również więcej. Półtorej, 16,3. No nie mamy tej różnicy nadal. Dobijemy mu jeszcze więcej. Akumulator jest złom i szybko łapie napięcie. A wbijemy mu dużo więcej. Może być też tak, że akumulator już nie będzie chciał chytać prądu, bo on też może być naładowany po prostu. W każdym bądź razie, jak widzisz, działa. Jest OK. No dobra, czyli koncepcja, powiedzmy, że działa. Jeżeli chodzi o zasilacz, został on tu
ustawiony na trochę wyższy prąd. Możemy go delikatnie skręcić. Jak widzisz, taki prąd jest z niego pobierany. Obniżymy sobie ten prąd. Zobaczymy, kiedy go rozetnie. O, teraz go rozcięło. I trochę mu podkręcimy. Śledzi i puścił. Ok, jest obciążony. Zobaczymy, dociążymy. Ok. I już więcej nie ciągnie. Dobra, czyli co? Moja koncepcja chyba będzie ok. Teraz, ale to już nie dzisiaj, półeczka zostanie rozebrana, przesunięta w tym kierunku. Akumulatory zostają podpięte w system 6 sztuk szeregowo i 2 takie szeregi zrównoleglone. No i działamy. I 2 takie regulatorki będą zapięte do mojego systemu. Jeden zamiast regulatora EPWR, a drugi regulator będzie przekazywał energię z kwasów do lichego. Także zapraszam do śledzenia mojego kanału. Postanowiłem nagrać, jak wygląda aktualnie moja siłownia elektroenergetyczna, bo to już nadszedł czas zmiany ustawień. Kwas przesuwamy w tym kierunku. Modyfikujemy wygląd tej półki. Regulator EPWR stąd wylatuje. Zmieniamy rozkład na DC. LFP ląduje tutaj. Taki sam magazyn za jakiś czas stanie obok, a w następnym roku będzie jeszcze jeden. Chcę docelowo mieć 3 takie magazyny plus kwas. Pod falownikami, dokładnie na środku, tu będziemy rozdzielać napięcie DC. Będzie taka szyna zbiorcza i tak jak mówiłem na wcześniejszych filmach, przewody z falowników zostaną skrócone, podłączone do szyny zbiorczej, która będzie się znajdowała gdzieś w tym obrębie i wymienię je prawdopodobnie na trochę grubsze. W tym momencie one są 25 mm². Zapodam chyba 35. No i co? Zabieram się powoli za robotę. Nowy regulator już przetestowany. Moja koncepcja chyba ma sens. Jak widzisz, teraz regulator przeszedł w tryb float przed chwilą. O, uruchomiło się szybkie ładowanie. Ustawione mamy 2 ampery ograniczenie. Z racji tego, że ten akumulator nie jest pierwszej nowości, nie przyjmuje tak dobrze ładunku, on już ma ze sobą jakiś problem, ale cała idea jak najbardziej sensowna.
będzie to działać. No i co? Tak to jeszcze wygląda. Upamiętnimy na wideo i zmiany. Siemano. Sorry, że tak długo to trwało, ale myślę, że było warto. Tym, którzy są zainteresowani takimi rozwiązaniami, to już mam nadzieję niedługo pokażę Wam. Trzymajcie kciuki. No i z mojej strony na ten moment to tyle. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Jak zawsze na końcu każdego filmu lajki, to jest mile widziane, i subskrypcje, bardzo mile widziane. Z mojej strony to tyle. Cześć.